Cześć! W tym filmie krowa pasie się na jezdni, Austriak wymusza pierwszeństwo, więc uciekam na najwyższą publiczną drogę w Europie, gdzie zaznaję spokoju na wysokości 2830 metrów. Po czym zjeżdżam niesamowitą drogą biegnącą z przełęczy Passo del Rombo. Jest to druga część mojej relacji z 7-dniowej podróży po Alpach Wschodnich. Zaczynam ją z miejsca, gdzie mniej więcej skończyłem poprzednią, pierwszą część. Kto nie widział, zachęcam, by zacząć właśnie od niej. Otrzymacie w ten sposób spójną całość. A w części pierwszej przejechałem przez Polskę, Czechy i Austrię. Spędziłem noc niemalże pod samym wjazdem na słynną Grossglockner Hochalpenstraße, na którą ruszyłem wczesnym rankiem, by uniknąć tłumów turystów. Plan się powiódł, pogoda dopisała i jest to kontynuacja trzeciego dnia mojej podróży. Jest godzina 9:20, wtorek 6 sierpnia i jestem tuż po zaliczeniu Grossa. Prawie cały dzień dopiero przede mną, podczas którego czekają mnie rewelacyjne przełęcze i nocleg, tym razem już po włoskiej stronie. Nawet w tak płaskiej dolinie jak teraz bardzo przyjemnie mi się jedzie, gdy góry otaczają z każdej strony. Przy okazji podjeżdżam pod sklep o nazwie Billa. Tu w Austrii jest ich pełno, są świetnie zaopatrzone, jest tu cała masa produktów spożywczych innych niż znamy chociażby z Biedronki czy Lidla. Rzecz jasna, nie wszystkie. Banany wyglądają tak samo. Zwłaszcza polecam takie gotowe, świeże kanapki. Wziąłem 3 różne, wszystkie były pyszne. Kupiłem też chili con carne w puszkach do szybkiego podgrzania na kuchence turystycznej. Za to, co teraz widzicie, zapłaciłem łącznie 14,38 €. Przy okazji rozebrałem się z dodatkowych warstw ocieplających, bo słoneczko zaczęło przyjemnie grzać. Gdy wyjechałem rano na Grossa, to w cieniu było tam około 10 stopni. Było to przyjemne 10 stopni, bo odpowiednio się ubrałem. Zawsze lepiej tak niż temperatury, gdzie już nie za bardzo jest z czego się rozbierać, a takie też mnie czekają. Dobra, czas najwyższy opuścić te niziny i powoli zacząć nabierać wysokości. Jadę przyjemnie pokręconą, całkiem widokową drogą przebiegającą przez przełęcz Gerlos. Jechało mi się naprawdę super, aż tu nagle, ku mojemu zaskoczeniu, punkt poboru opłat. Jak widać, dla Austriaków musi to być na tyle wyjątkowa droga, że po prostu nie wypada, by przejazd nią był tak za darmo. W tym przypadku strzygą mnie na 8,5 €. Za samochód jest to 12 €. A dopiero co 4 godziny temu płaciłem 33 € za wjazd na trasę Grossglockner. No nic, trudno. Droga jest bardzo ładna, ale nie jakaś wyjątkowa. Jeśli nie chcecie ponosić dodatkowych kosztów, to proponuję przesunąć Pineski na tą oto wąską drogę. Tą zaznaczoną na czerwono. Wprawdzie nawierzchnia jest tam trochę gorsza, widoki też, bo sprawdzałem na Google Street View, ale przejazd jest za free. A link do całej mojej trasy, przypominam, znajdziecie w opisie pod filmem. No i proszę, Austria, a krowy na poboczu jak w Rumunii. Później spotkam ich więcej na mojej drodze i trzeba na nie uważać, bo od tych rumuńskich niewiele się różnią, też wchodzą na jezdnię. Zawsze podczas montażu filmów z moich podróży, zwłaszcza tych dalszych, ubolewam nad tym, że nie można przekazać zapachów. Oprócz zmysłu wzroku i słuchu równie istotną rolę w podróżowaniu odgrywa zmysł węchu, który ma co robić. Mimo że znajduje się w kraju bardzo podobnym do naszego, podobny klimat i roślinność, to jednak pachnie inaczej. Ja bardzo mocno łączę zapachy ze wspomnieniami. Gdy jechałem wcześniej przez wioski w dolinie, to czułem zapachy, które dosłownie w sekundzie przeniosły mnie wspomnieniami do Tesalii w Grecji, w której byłem jakieś 17 lat temu.
A teraz czuję cudowny zapach lasu, który z niczym mi się nie kojarzy. Jest nowy, bo mimo że bardzo podobny do tych z polskich czy słowackich lasów, to jednak inny. Pewnie ktoś, na kogo zapachy aż tak nie działają, myśli, o czym ja tu pierdzielę, ale dla tych, co mają podobnie, żałuję, że tych zapachów nie można po prostu nagrać i później odtwarzać wraz z filmem. No i wtedy przypuszczam, że pewnie byście uciekali sprzed ekranów, gdy przejeżdżałbym koło tych krów albo nawożonego pola. A skoro już o tych zapachach mówimy, to czas najwyższy sztachnąć się jednym z moich ulubionych. Litr 95 wychodzi tu około 7 zł. W ostatniej części tej serii zrobię oczywiście tradycyjne podsumowanie wszystkich wydatków. Ile wyniosło mnie paliwo, jedzenie, noclegi i inne opłaty. Przejeżdżam właśnie przez miasto Innsbruck. Za starych, dobrych czasów miałem tu kilka domów i hoteli, grając w Eurobiznes. W tej grze było to drugie najbardziej pożądane i najdroższe miasto na całej planszy, zaraz po Wiedniu. Każdy chciał upolować, w przeciwieństwie do takich Salonik czy Aten. Zresztą co ja będę opowiadał? Czy jest tu ktoś, kto nie grał w Eurobiznes? Przyznać się w komentarzach. Osobiście w Innsbrucku jestem pierwszy raz. Czy na żywo też tak ocieka hajsem i drożyzną? No nie wydaje mi się. Wprawdzie tylko liznę to miasto przejeżdżając przez nie, ale jest bardzo ładne. Ma swój urok, nie jest za duże, około 135 000 mieszkańców. Jeżdżą tu tramwaje, więc już tym wygrywa u takiego miłośnika pojazdów szynowych jak ja. Po opuszczeniu Innsbrucka i pokonaniu kilku kilometrów oraz kolejnych terenów zabudowanych wjeżdżam na drogę oznaczoną L13, która później przechodzi w drogę L237. Wspaniałe tereny, pozbawione nadmiernego ruchu, kojące spokojem i pięknym krajobrazem, gdzie nierzadko za zakrętem stojąca na środku drogi krowa przypomni ci, że tu się nie śpieszymy. To ja tu jestem u siebie, to ty mnie musisz ominąć. A dosłownie kilka minut później poczułem się trochę jak na dzikim zachodzie. Jakieś bydło na jezdni pomiędzy zabudowaniami, trochę wrażenie miałem, jakby akcję westernu częściowo osadzono we współczesności. Brakowało jedynie tych charakterystycznych krzaków toczących się po drodze, a ja niczym samotny jeździec wjeżdżam tu na moim mechanicznym rumaku. Baru nie widzę, no to jadę dalej. Te nieco opustoszałe zabudowania to była głównie infrastruktura związana z zimowymi aktywnościami. Znajduje się tu ośrodek narciarski z kilkoma trasami zjazdowymi. No w końcu Alpy stają się rajem dla narciarzy, gdy my już pochowamy swoje maszyny pod koc. Bardzo przyjemnie mi się tędy jechało. Cudownie świeże powietrze, aż błyskawicznie zgłodniałem i musiałem zrobić szybki postój na kanapki. Następnie zjechałem do miasteczka, gdzie niewiele brakło, a pokonanie ronda zakończyłoby się glebą. Dziadek na austriackich blachach wjechał sobie od tak, ignorując moje pierwszeństwo. Dobrze, że mamy jedno takie magiczne słowo na K w naszym polskim języku, którym mogłem szybko wyrazić wszystkie emocje i pojechać dalej. Wjechałem do Solden, skąd zaraz odbiję na najwyższą drogę w Europie, ale jest to też taka mała Mekka dla fanów Jamesa Bonda, bowiem znajduje się tu Muzeum 007, ulokowane na górskim szczycie, na który można się dostać kolejką gondolową. Niestety nie można tam wjechać autem czy motocyklem, prowadzi tam nieutwardzona droga i tylko dla upoważnionych.
Muzeum znajduje się na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, tuż obok budynku restauracji Ice Cube, który w filmie Spectre odegrał rolę kliniki Hofflera. Ja tutaj odbijam z głównej drogi i kieruję się do miejsca, które również było wykorzystane przez twórców wspomnianego filmu. To tam rozegrała się słynna scena pościgu. Przy okazji jest to najwyżej położona droga utwardzona dostępna dla ruchu publicznego w Europie, osiągająca maksymalne nachylenie na poziomie 13%, co naprawdę czuć jadąc pod górę. Gdy już zaczniemy wyłaniać się powoli zza linii lasów, czeka na nas, a jakże punkt poboru opłat. To kolejna płatna górska droga w Austrii. Myślę, że przybywając do tego kraju dobrym patentem będzie po prostu wszyć sobie kartę płatniczą w rękaw kurtki. Coś a la kieszonki w kurtkach narciarskich na karty Go Pass do wyciągów. Strzyżenie tutaj kosztowało mnie motocyklistę 13 euro. Natomiast opłata za samochód osobowy to była już kwota 24,5 euro. Pod warunkiem, że jest to samochód przewożący maksymalnie 5 osób. Bo jeśli posiadacie na przykład 7-osobowy pojazd i tyle też pasażerów na pokładzie, to będziecie musieli dopłacić za te dwie dodatkowe osoby po 7 euro od głowy. O tych bramkach akurat wiedziałem, więc chociaż uniknąłem zaskoczenia. Tak w ogóle, już pomijając tę opłatę, to nie za specjalnie chciało mi się tu jechać. Zaplanowałem, że tu odbiję tylko dlatego, że to najwyższa publiczna droga asfaltowa w Europie. I skoro tak blisko niej przejeżdżam, to głupio nie wjechać i nie odhaczyć tej miejscówki. Tak dla formalności, żeby cyknąć dumną fotkę i móc później powiedzieć, że tu byłem. Tak wcześniej myślałem, ale zbliżając się na szczyt zacząłem zmieniać zdanie. Już widok tego śniegu i lodu zalegającego na zboczach, mimo tej słonecznej sierpniowej pogody, nie pozostawia wątpliwości, że ten najwyższy punkt trasy się zbliża. Krajobraz zmienił się na surowy. Zapach tutaj też jest wyjątkowy, zupełnie inny niż jeszcze chwilę temu. Nagranie z kamerki nie oddaje w ogóle ogromu tych skał i ich surowości. Ja, zwłaszcza od tego mniej więcej momentu, poczułem się, jakbym znalazł się na innej planecie. To na drugim końcu tego tunelu, który jest najwyżej położonym tunelem w Europie, droga osiąga swą szczytową wartość. Natomiast w tym oto miejscu nakręcono jedną ze scen pościgowych widocznych w filmie Spectre, gdy sznur aut goniony przez Jamesa Bonda wjeżdża do tego właśnie tunelu. Zaraz wjadę i ja. Jeśli na siłę miałbym doszukiwać się logiki we wspomnianej scenie ze Spectre, to jej tam nie ma. Bo pojazdy te jadące spod filmowej kliniki Hofflera wjeżdżają do tego tunelu, którego drugi koniec to w rzeczywistości ślepa uliczka, droga kończy się zaraz za tunelem. W kolejnych scenach widzimy, że kolumna pojazdów jednak porusza się w przeciwnym kierunku niż wcześniej, bo zjeżdżają drogą wzdłuż urwiska, dokładnie tą, którą ja tu przed chwilą wjeżdżałem. Ale wiadomo, że film to magia montażu, a ja czepiam się tego tylko w ramach ciekawostki, bo ktoś, kto nigdy tu nie był, nie połapie się w tych ujęciach. Tak na marginesie to jestem wiernym fanem filmów o agencie 007 praktycznie od dziecka i to też był jeden z powodów przyjazdu w to miejsce. Tunel, do którego wjechałem, jest równie surowy jak krajobraz na zewnątrz. Do tego jest mroczny i długi, ma ponad 1700 metrów i prowadzi pod znacznym nachyleniem. Przed wjazdem do tunelu wyświetlacz mojego motocykla pokazywał temperaturę 18 stopni, natomiast w środkowej jego części spadła ona aż do 8 i było to czuć. Duży chłód i wilgoć.
No i to jest to miejsce, najwyższy punkt tej drogi. Mniej więcej tu, gdzie zaparkowałem motocykl, droga osiąga maksymalną wysokość 2830 metrów nad poziomem morza. Dla porównania najwyższy szczyt Polski, Rysy, to około 2500 metrów. Także cytując klasyka, jest wysoko. Jak już mówiłem, jest to najwyższa publiczna droga utwardzona w Europie. Tylko tu możecie legalnie wyjechać pojazdem spalinowym tak wysoko. I owszem, w Europie istnieje znacznie wyższa droga asfaltowa, to droga na Pico de Veleta w Hiszpanii, ale nie jest obecnie ogólnie dostępna dla motocykli i samochodów. Można poruszać się po niej pieszo lub rowerem. Pojazdem spalinowym bez specjalnego zezwolenia nie można wjechać tak wysoko, trzeba zostawić go niżej na parkingu. A tu w Austrii w bonusie otrzymujemy też najwyższy tunel w Europie oraz miejsce akcji z filmu Spectre. Ale ja otrzymałem tu coś więcej, absolutny spokój. Teraz w środku lata to miejsce wydaje się być taką wysokogórską enklawą. Nie ma tu praktycznie żywej duszy, jakieś jedno auto wjedzie na chwilę, po czym wraca z powrotem. Czułem się tu wyjątkowo, jakbym odkrył jakieś miejsce, o którym nikt nie wie. Do tego ten przepiękny, surowy krajobraz, gdzie paleta kolorów została mocno ograniczona. Zielonego praktycznie nie ma tu w ogóle. Znajduje się tu kilka wyciągów narciarskich, które teraz sprawiają wrażenie opuszczonych. Naprawdę ciężko opisać ten klimat. Nie wiem, czy na was też tak podziała, jeśli zdecydujecie się tu wybrać, ale na mnie działał bardzo. Tak w ogóle to sezon narciarski na tej wysokości przypuszczam, że kończy się dość późno. Dopiero z tej strony zbocza jakieś zielenie zaczynają się wyłaniać. Tak na marginesie ten tunel nosi nazwę Rosi Mittermeier, niemieckiej narciarki alpejskiej, trzykrotnej medalistki olimpijskiej. Jego otwarcie nastąpiło już w 1982 roku. Przypominam, że ma ponad 1700 metrów długości i jest tak naprawdę tylko po to, żeby można było dojechać do znajdujących się tam stacji narciarskich. Tego typu tuneli oraz większych, a także takich ogromnych, wypasionych o dużej przepustowości jest w Alpach od cholery. Niektóre są tak długie, że można zasnąć z nudu jadąc nimi. Robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy zestawimy to z naszym krajem, gdzie dobrze wszyscy wiemy, ile lat trzeba było czekać na jeden tunel na tak ważnej trasie jak Zakopianka. Ja wyjeżdżam na jeszcze jeden wysoko zlokalizowany tu parking. Może się wydawać, że znajduje się on jeszcze wyżej niż miejsce, w którym byłem przed chwilą, bowiem widzimy stąd wjazd do tunelu, którym jechałem i który znajduje się wyraźnie niżej. Ale tak jak już mówiłem, tunel ten prowadzi pod znacznym nachyleniem i w efekcie po drugiej stronie góry wylądujemy o 32 metry wyżej niż parking, na którym stoję teraz. Przy okazji latania dronem zrobiłem też kilka zdjęć. Te można było zobaczyć już wcześniej na moim Instagramie, do którego obserwowania serdecznie zapraszam. Ja tymczasem ruszam na dół. Droga, która biegnie wzdłuż zbocza, zapewnia piękne widoki również podczas zjazdu nią. Ale żeby nie przedłużać, tego już nie pokazywałem. Wróciłem na główną drogę i kieruję się prosto do Włoch. Przez kolejną znaną wysokogórską przełęcz Passo del Rombo. Do niej z Solden to raptem kilkanaście minut jazdy. Ten budynek przede mną to słynne Muzeum Motocykli, którego niestety nie odwiedziłem i do tej pory jest mi z tym bardzo źle. Oczywiście jadąc w Alpy wiedziałem o nim, miałem je w planie jako obowiązkowe miejsce, które chcę odwiedzić. Byłem przekonany, że na pewno nie przeoczę, bo to przecież znajduje się tuż przy mojej trasie. Tylko że w tym momencie miałem klapki na oczach i jedyne co widziałem to te szlabany przed sobą.
Od razu mi ciśnienie skoczyło, myślę sobie, co jest do cholery, mam dziś 4. raz płacić? Nie spodziewałem się, że i tu przejazd wymaga opłaty. 17 euro od motocyklisty przy przejeździe w jedną stronę. Tak się skupiłem na tych szlabanach, które mnie zaskoczyły, że chyba podświadomie uznałem ten obiekt za jakiś budynek administracyjny. W ogóle nie połączyłem tego z muzeum, jedyna myśl w głowie w tym momencie to było zniesmaczenie, że nawet za wjazd na przełęcz będącą w połowie włoską Austriacy pobierają opłatę. Gdzie Włosi tego nie robią? Jadąc od włoskiej strony można na przełęcz Passo del Rombo, która po stronie austriackiej nazywa się Timmelsjoch, wjechać całkowicie za darmo, dojechać do tych bramek i wrócić z powrotem, zaliczając przełęcz 2 razy absolutnie za free. Bo co najbardziej perfidne, Austriacy biorą kasę za przejazd również w drugim kierunku. Jadąc z Włoch i tak zapłacisz, chcąc przez nie przejechać. I nie chcę tu być źle zrozumiany, naprawdę nie mam problemu z samą kasą, mimo że na te opłaty wydałem dziś łącznie 306 zł. I ogólnie cały ten wyjazd w Alpy i tak wyszedł mnie mniej niż pierwotnie zakładałem, o czym powiem w podsumowaniu w ostatnim filmie z tej serii. To jednak bardzo irytuje mnie fakt, że nie wystarczają mi korzyści z dużego ruchu turystycznego, jaki generują te miejsca, przyciągając każdego roku tysiące odwiedzających, którzy zostawiają sporo hajsu w obiektach noclegowych, restauracjach, stacjach benzynowych itd. Co powoduje, że obywatele Austrii się bogacą, bogaci się też państwo z wpływów w postaci podatków, to jeszcze na każdym kroku strzygą cię za przejazdy. Do tego te radary przy drodze, jest ich dużo i nierzadko w takich chamskich miejscach, gdzie łatwo się nadziać. A jakby tego było mało, to jeszcze patrole z suszarkami. W samej Austrii widziałem 3 takie patrole mierzące prędkość i zarazem były to jedyne na całej mojej trasie. Owszem, ludzie mili, krajobrazy i drogi piękne, ale jednak te powyższe są dla mnie pewną skazą na tym pięknym obrazku. Jeśli mam być szczery, to absolutnie nie żałuję, że tu byłem. Te drogi trzeba zobaczyć, są niesamowite, ale czy wróciłbym tu ponownie? Może i tak, choć nie z jakąś wielką ochotą. Nie czuję, jakby ten kraj mnie zapraszał, cieszył się, że go odwiedzam, a bardziej jakby przede wszystkim chciał na mnie zarobić i czekał na najmniejszy błąd na drodze. Oczywiście to tylko moje subiektywne odczucia, ktoś inny może w ogóle nie mieć z tym problemu. Każdy z nas jest inny, ja przedstawiam tu moje prywatne spostrzeżenia i oczywiście zachęcam, by każdy z was odwiedził te drogi, które wam tu pokazałem. Będąc na nich i tak zapomina się o tym wszystkim. Ja w tym momencie też zdążyłem zapomnieć, bo dzieli mnie dosłownie kilka kroków, by znaleźć się w moich ukochanych Włoszech. Bowiem przez tą przełęcz przebiega granica tych dwóch państw. Droga osiąga tu wysokość 2474 metry nad poziomem morza. Znajduje się tu restauracja i niewielkie muzeum, zamknięte w zgrabnej, prosto ciosanej bryle. Leży ono po stronie austriackiej, ale widok z jego okna jest już na stronę włoską. W środku znajdują się opisy i zdjęcia opowiadające o budowie tej drogi. Wracając jeszcze do tego Muzeum Motocykli, które ominąłem, przyznaję, że dałem ciała. Przypomniałem sobie o nim dopiero następnego dnia, będąc już na Stelvio i nie mogłem przeboleć, że go nie zauważyłem. Co brzmi teraz komicznie, no ale tak było. Wrzucam chociaż kilka fotek poglądowych z internetu. W styczniu 2021 muzeum to zostało niemal doszczętnie zniszczone, strawił je pożar. Udało się je odbudować z rozmachem, jeszcze większe i bardziej spektakularne. Oprócz zabytkowych motocykli znajdują się tu również zabytkowe samochody. Eksponatów jest łącznie ponad 450. Są tu oryginalne pojazdy wyścigowe, kino 4D, restauracja. No jest co robić, a że w Alpy motocyklem planuję wrócić w przyszłym roku, to pozostaje tylko kwestią czasu, kiedy odwiedzę to muzeum i oczywiście zrobię materiał z niego. A dla tych, którzy lubią starą, dobrą motoryzację, w tym motocykle, nawet takie mające ponad 100 lat, to polecam w międzyczasie film z innego muzeum, który znajdziecie na moim kanale. To Muzeum BMW w Monachium, w którym byłem w zeszłym roku.
A teraz wróćmy na trasę, bo Włochy przywitały mnie jak należy. Nie dość, że w tym kraju nie czekają już na mnie żadne opłaty za piękne trasy, których przede mną od groma, to zjazd z Paso del Rombo po tej stronie to prawdziwa petarda. U Austriaków przeważały odcinki proste niczym laska wurstu, a u Włochów asfalt wije się jak spaghetti nawijane na widelec. Początki tej trasy, jak i większości podobnych, sięgają zamierzchłych czasów, gdzie służyła do przeprowadzania bydła i transportowania różnych towarów. Później, tak w skrócie, za rządów Mussoliniego z jego polecenia zaczęło powstawać wiele strategicznych dróg wojskowych prowadzących do międzynarodowych granic Włoch. Wtedy też w latach 30. XX wieku zaczęto pracę nad 10-kilometrowym fragmentem tej drogi po południowej stronie, ale ostatecznie przerwano pracę w 1939. Strona austriacka zaczęła pracę nad drogą po północnej stronie w 1955 roku i po 4 latach tamta część trasy została ukończona jako trasa głównie do celów turystycznych. Następnie dokończono to, co zaczął Mussolini i ostatecznie dopełniono całości dopiero w 1967 roku. Drogę po stronie austriackiej może i otacza taki ładniejszy, bardziej dziki, górski krajobraz bez śladów cywilizacji, za to strona włoska zachwyciła mnie motocyklowo. Zjazd tą drogą, zwłaszcza od trochę niższych partii, to coś wspaniałego. Nie przeważają tu tak zwane ślepe zakręty, jest dobra widoczność i można dynamicznie pocisnąć, a liczne zakręty i krótkie tunele doskonale urozmaicają przejazd. Idealnie na zakończenie dnia, gdy na dole czeka na mnie zarezerwowany wcześniej nocleg. Drogi w Alpach można podzielić na takie, którymi jeździ się głównie dla widoków. Na przykład Grossglockner-Hochalpenstrasse była dla mnie taką właśnie drogą. Oraz takie, gdzie największą przyjemność czerpie się z jazdy. Te wspaniałe kilkadziesiąt kilometrów, które właśnie pokonuję, są zdecydowanie z tej drugiej kategorii. A to dopiero mały zwiastun tego, co mnie tu czeka. Przecież to w końcu kraj, który wzbogacił świat motoryzacji o takie słowa jak Ferrari, Lamborghini czy Ducati. Zaczął się teren zabudowany, więc czas już trochę wyluzować. Nocleg, który zarezerwowałem wczoraj przed pójściem spać, znajduje się w miejscowości San Leonardo in Pasiria, w prowincji Bolzano. Właśnie wjeżdżam do tego niewielkiego miasteczka. Jest zamieszkałe głównie przez ludność niemieckojęzyczną. To jest mój najdroższy nocleg ze wszystkich na tym wyjeździe. Wyniósł mnie 358 zł i był zarazem najtańszym oferującym prywatny pokój, jaki udało mi się znaleźć w tych okolicach w pobliżu mojej trasy. Bo wprawdzie znalazłem tańszy o 150 zł, ale musiałbym odbić znacznie, co kosztowałoby mnie dodatkową godzinę dziś i kolejną godzinę jutro rano, by wrócić. Zdecydowałem, że wolę tak. Sam pokój bardzo ładny, z dużym balkonem, na którym spędziłem cały wieczór. Łazienka nieco gorsza, taki trochę PRL. A i mam tutaj śniadanie w cenie. Ale o kolację to już musiałem zadbać sam. Po zachodzie słońca rozpętała się ulewna burza z konkretnymi piorunami. Oby tylko przeszła do rana, bo tuż po świcie ruszam na jedną z najbardziej kultowych alpejskich przełęczy – Stelvio. A wy zobaczycie to już w kolejnym filmie. I nie tylko to. Także wypatrujcie części trzeciej. No chyba, że trafiliście na ten film już po czasie, to miniatura do niej wyświetli się zaraz po prawej stronie. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem znajdziecie link do całej mojej trasy, jak i inne przydatne informacje.
Przy okazji bardzo Wam dziękuję za dosłownie setki przemiłych komentarzy pod poprzednią częścią. To daje mi ogromnego kopa do tworzenia kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteście i oglądacie. Ja teraz idę spać i widzimy się w kolejnym odcinku z samego rana. Także do następnego. Na razie!